Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Sherlock Holmes Przebudzenie. Mamy kolejny quiz, jakie jest rozwiązanie kodu zapisanego przez młodego Daviego. W notatkach mamy wiadomość Daviego, mamy tutaj ciąg cyfr. Spróbujmy w jakiś sposób ją zrozumieć. 6, 8, 7, 9, 5, 4, 3, 1, 2, mamy ukośnik. No i w dalszym ciągu mamy ciąg cyfr. Na jakiej zasadzie to działa? 6, 8, 7, 9. 6, 7, 8, 9. 5, 3, 4. Czemu tu nie ma dwójki? Ja jestem tak kiepski w zagadkach matematycznych, tak kiepski w zagadkach cyfrowych, czy tam liczbowych, że kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jak mam się do tego zabrać. Okej, moi drodzy, powracamy. Przyznam wam się szczerze, że przez 10 minut głowiłem się, jak mam zabrać się do tej zagadki, o co w niej chodzi, jaki powinien być ciąg cyfr i tak dalej i za nic w świecie nic nie mogłem wymyślić. Pierwszy raz chyba, odkąd nagrywam let's playe, musiałem skorzystać z solucji. A tymczasem, kod, który musimy tutaj wpisać, jest następujący. 5, 6, 4, 3, 6, spacja. 6, 1, 3, 4. 5, 6, 4, 3, 6, 0, 6, 1, 3, 4. Dlaczego akurat taki ciąg cyfr? Nie mam zielonego pojęcia, nie pytajcie mnie, ja po prostu tego nie wiem. Ale jeżeli wy wiecie, dlaczego jest taki ciąg cyfr, możecie mi napisać to w komentarzach. Chętnie przeczytam i zapoznam się z waszymi sugestiami. Indeed, they are open to but one possible meaning, even if it eludes me at present. As for my own enigma, I have failed to penetrate the secrets of this book. The language is archaic, and my own modest knowledge of ciphers is sorely tested. I have succeeded in drawing forth only insanities and other absurdities. According to this book, if my translation is exact, if one makes this mark with human blood, and then with conviction recites this illuminating verse, the victim is mesmerized or deemed to leave his mind. I tell you, Watson, this reads like complete gibberish. I do not know what to make of it. How did you say it? What? These drawings, what a horror. I tell you, Holmes, this book gives me great unease, as does almost everything to do with this affair. I just recalled, Watson. Didn't Barnes, the bookseller, tell us he had studied ancient history? Perhaps he might help us with the translation of this book. We must seek out better minds, for we are at a standstill. I have not the slightest idea where they could have taken these people and what consequences await them. Let's take our leave and see if Barnes might be of assistance. Wow. Kartka papieru z jakimiś bazgrołami. Ogólnie to wygląda jak ludziki, nie? Namalowane krwią. Być może jest to jakaś część mapy? Dobra, w każdym bądź razie musimy to wziąć i udać się do Barnesa. W tym celu wyjdźmy na zewnątrz. Nasz stary przyjaciel księgarz powinien nam pomóc. Ogólnie, dlaczego nikt nie sprzedaje tutaj gazet? O, jest gołąb. Gruchacz. I kolejny gruchacze. A znacie ten dowcip? Co robią dwa gołębie na gałęzi? Czekajcie, ja powiem to Watsonowi. Watson, nie biegnij, poczekaj. Co robią dwa gołębie na gałęzi? Jeden grucha, drugi jabłko. Głupie, nie? Normalnie jak żarcik z familiady. Mr. Holmes, Dr. Watson, a real pleasure to see you. I say, where have you been? You've stayed away for some months now. Indeed, we took a very long journey and barely made it back. However, we have more important matters to discuss. Didn't you say you have some knowledge of ancient people, their language, writings, and customs? Indeed I did, Mr. Holmes. Why do you ask? Mam tu, drogi Burnsie, takie coś i za chwilę ci to pokażę. Ale jeszcze chciałbym się tutaj rozejrzeć. Bo biała wilczyca mi mówiła, że
Coś mogę tutaj obejrzeć, później porozmawiać z Bercem i dowiedzieć się fajnej ciekawostki, ale... nie widzę tutaj żadnych interaktywnych elementów. No nic, nie będę sobie zawracał tym głowy. You are just the man we need. I ran across this esoteric text during our travels and wondered if... Is there something wrong, Barnes? Mr. Holmes, wherever did you find this? This book, it is worthy of a museum. If you could be so good as to translate some of these fragments for me, I would be in your debt. I am particularly interested in these pages here. They are in the poorest condition and therefore appear to be the most used. With pleasure. I will get to work straight away and keep you informed of my progress. Wiedziałem, przyjacielu, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Co nie, Watsonie? A teraz wychodzimy. Gdzie powinniśmy się udać? Wydaje mi się, że na Baker Street. Po prostu do swojego mieszkania. Źle mu z oczu patrzy. O! Wrócił gościu, który sprzedaje gazety. Strand! Get the Strand! 3 ships still missing at sea! All aboard feared lost! Get the Strand! Latest word on the missing ships! Give me the latest edition. There's a good lad. Thank you, mister. Okej. Sztorm stulecia. Potworna burza, którą wielu nazywa sztormem stulecia, zawładnęła wybrzeżem Szkocji i Irlandii. Burza szaleje od 2 tygodni, a władze są zaalarmowane sygnałami, że sztorm przybiera na sile. Świadkowie donoszą, że wiatr wzmaga się i że widziano falę o ponad 20-metrowej wysokości. Sztorm zbiera okropne żniwo w statkach i życiach żeglarzy. Doniesiono o 34 zaginionych statkach, a w czasie, gdy ten artykuł szedł do wydruku, setki żyć walczyły na szali w czasie, gdy żeglarze walczyli z rozszalałym żywiołem. Niestety, w chwili obecnej służbie królewskiej marynarki ratowniczej zabroniono wysyłać jakiekolwiek patrole poszukiwawcze ze względu na niebezpieczne warunki. Dopóki trwa sztorm, zaginionych na morzu może sprowadzić do domów tylko szczęście i wiara. Ich jedyną nadzieją jest to, że większość latarni morskich nadal działa. Drogi prowadzące do nich w większości znajdują się pod wodą, a ich użytkownicy i ostatni przyjaciele żeglarze, strażnicy naszego wybrzeża wciąż dziennie trwają na swoich posterunkach, chociaż pozostają odcięci od świata. Jej wysokość, królowa, zwołała nadzwyczajne spotkanie ze swoimi ministrami na temat kryzysu panującego na naszym wybrzeżu i okazało się, że podobne zjawisko ma miejsce na całym świecie. Nadzwyczajna gwałtowność burzy nawiedzającej nasze wody wydaje się być efektem pogody panującym na całym świecie, tworzącej podobne burze w innych miejscach. Raporty z kontynentalnej Europy, z obu Ameryk, Afryki i Oceanii. Wszystkie one mówią o gwałtownie pogarszających się warunkach na morzach. Niektórzy naukowcy spekulują, że siła i kierunek prądu wokół naszych linii brzegowych wzmacnia efekt fal w otaczających morzach, ale zgodnie z tymi samymi naukowcami efekt o takich rozmiarach i światowym zasięgu byłby pierwszy w swoim rodzaju. Frontalny atak francuskiej policji. Okej. Wydaje mi się, że ta notatka mnie na tą chwilę nie interesuje. Watson, consider the news of all these missing ships. I have an idea, but it will be necessary to secure a chart for the Scotland coast and nearby seas. No point in asking Barnes. I have no desire to divert his attention from the translation. True enough, Holmes. But where else would we find such a chart? Gdzie jeszcze możemy znaleźć taką mapę? No właśnie, o to jest pytanie. Czy my mamy tutaj gdzieś jakieś nasze zbiory? Tutaj wejść się nie da. Do tego pokoju już wejść się dało. Watsonie, nie przeszkadzaj mi. Ale tutaj raczej mapki nie znajdę. Okej. Gdzie w takim razie mógłbym się udać? Może udamy się po prostu na nabrzeże numer 13. It's elementary. It is a sea chart we seek. We must go to the harbour. Wejdziemy do pubu i porozmawiamy z barmanem. A w sumie automatycznie sami się tutaj przenieśliśmy. Good day, sir.
Good morning to you, gentlemen. Would you care for a pint, or perhaps something finer? Thank you, but at the moment I have need of information and will have to miss another glass of your fine ale. More's the pity. Would you happen to know where I could find charts of the local waters? They're all kept at the harbour master's office, but I'm afraid only those with port business are allowed to enter. I trust you understand. Precisely. What I need is a chart of the Scottish area, where all those ships have wrecked recently. Indeed, such a sad tale. All those poor souls lost at sea. It seems as if the very devil is at work there. Hang on, a chart of the Scotland coastline, you said? It seems to me I have one in my room over there, behind the bar. Here's the key. Take it and have a look for yourself. If you find it, it's yours for the taking. Okej, otrzymaliśmy klucz do pokoju barmana. I need something. Ma do nas zaufanie, że tak po prostu pozwolił nam tutaj przyjść i się rozejrzeć. Dobra, tu widzę, że są dwie mapy, ale nie mogę ich zabrać. Syn Lorda Rochestera wyrusza statkiem do Indii. A photograph of Rochester as a young man. I have what we need, Watson. Now, let's examine this map. Okej. Wow. Ale ta mapa jest naprawdę ogromna. Wiecie co? Let us pause to consider the facts, Watson. No mystery can resist an agile mind. Wiecie co? Wydaje mi się, że to mogą być współrzędne. 56-43. Mam to zapisane. 56. Nie mogę się przesunąć na 56, chyba że to jest na samym dole. 43. Jak miałbym to rozumieć? Tu jest 57 stopni. 58. 56-43 i 61-34. No dobra, czyli tak. 56-43, czyli to będzie gdzieś na tej wysokości. Następnie mamy 61-34. 61-34, czyli to będzie gdzieś tutaj. Ale tutaj mamy 34, czyli równie dobrze może być gdzieś tu. Watson, that's what those mysterious figures meant. Longitude and latitude. They indicate a point along the Scottish coast called Latarnia morska. Let's bring back the key to the tavern keeper and see if he knows this place. Okej. Udało nam się odkryć to miejsce na mapie. Did you find everything to your liking? Indeed, you are as good as your word. I found the charts just as you said. Does the name Latarnia morska mean anything to you? Ah, yes. It's a lighthouse along that very coastline. Legend has it, the place was built over a pirate's hideaway. In fact, now that I think on it, that spot is right in the middle of the tempest that is taking down all those ships. Rather odd-looking building. They say the chap who built it, Stevenson I believe his name was, that he fancied up the entrance with foreign symbols, Egyptian obelisks and even a dog with wings. Strange fixings for a lighthouse, isn't it? Powiadasz latarnię morską, tak? Czy ja mogę tą drabinkę? Nie mogę. Okej. Dom Nepalczyków, magazyn numer 12, przemytnicy. Chodźmy zatem do Burnsa i zobaczmy, czy przetłumaczył dla nas księgę. Przejdziemy się ten kawałek.
Golden Lion. Jest pieseł. Watsonie, gdzie jesteś? Mr. Holmes, I was able to translate the pages that you wanted. Come, I will show you. This book is quite ancient. It tells of a terrifying sect devoted to strange entities. The descriptions are vague, but we can presume the origin of this myth arises from the destructive Leviathan represented in the Bible, a creature said to sleep and dream in a strange city under the sea. A nightmare sleeping within the sea. To be exact, the pages you asked me to translate are in fact a prayer or invocation to this entity and the description of the ceremony associated with it. To be frank, what is described in this book would make one laugh, were it not for its reliance on such horribly obscene, morbid, and bloodthirsty language. And this ceremony, what can you tell me about it? Promise me you will not laugh. The book says that hundreds or thousands of years ago, during a particular alignment of the stars, a priest performed these rites, invoking the name of a destructive Leviathan. The priest intoned his name and called for his return to this earth so his followers could give him his due. The priest then asked a representative of each nation on the earth to recite the invocation and sacrifice themselves to the sea from atop a colossal natural rock tower surrounded by water. All this is quite absurd, isn't it? Pray continue, Barnes. As you like. It goes on to say that the ceremony must be held under the image of the messenger of the outside gods. Nothing more exact is said on these entities. However, from their description, their messenger would have a form rather close to the Egyptian Sphinx, except that his face is without feature and jet black in color. So an idol in its likeness must be present during the ceremony. But can you imagine that? Some so-called priest and an international crowd atop a tower singing in unison before some faceless winged stone lion? I can imagine it very well, Barnes. You say that these people are to throw themselves into the sea so that their god will have his due. But what is it about? What does this god seek? That's the most preposterous part of this tale, and proves it to be pure myth and fancy. Even for the sake of argument, this ceremony could never have happened. In such ancient times, it would have been quite impossible to gather representatives from every nation on Earth and in one place. I understand, Barnes. Humour me a bit more and please answer my last question. What would this Leviathan want from us? Indeed, we would owe this creature our world. According to this, complete the ceremony and the collective sacrifice, invoke the demon, and he will arise and swallow the earth. Yes, Holmes, they sought nothing less than the end of the world. What nonsense! Thank you, Barnes. I must leave now. Goodbye. The newspaper dating before our departure. Watson, find it. There was some article about the current alignment of the stars. This may tell us precisely how much time we have left. But Holmes, surely you can't believe... The newspaper, Watson. Find that newspaper. Look, Watson! The light is barely lit. This explains the shipwrecks and recent disappearances. Holmes, if we do not find a place to land, and soon, I fear they will add our names to those poor souls lost in these seas. Oh my God! Holmes! Look! The sea! It just swallowed him! Lambs for the slaughter! Watson, we must stop this! Okej. Dotarliśmy pod latarnię morską. Wow. Ludzie skaczą z niej do wody. Czyli wypełnia się rytuał. Mamy 3 jakieś gejzery. Ale dobra, wejdźmy na tę latarnię i się rozejrzyjmy. Mamy Sfinksa bez twarzy.
Wziąłem też jakiegoś pręta. They took particular pains to give this statue a featureless black face. They took particular pains. It is sealed tight from the inside. Drzwi są zamknięte od zewnątrz. Mam żelazny pręt. This door is designed to resist even the most furious of assaults. A millennium will pass before I find entry with this toothpick. Watson, we can't enter by the big door. Perhaps these pirate legends can help us. Legenda o piratach, okej. No dobra. W takim razie wybierzmy nasz ekwipunek. Była to chyba jedna z pierwszych wiadomości, które my zabraliśmy. Czy znajdziemy tu gdzieś jakąś podpowiedź? Mamy tak naprawdę 4 strony do przeanalizowania, ale okej. Powiedzmy, że ja nie będę tego czytał na głos, ale sobie przelecę wzrokowo. I jeżeli rzuci mi się coś w oczy, coś o jakiejś latarni morskiej, to na pewno wam o tym powiem. O, poczekajcie, tu coś mamy. Zgodnie ze słowami obecnych tam ludzi wypowiedział następujące słowa. Ze środka trojga plujących ust 30 kroków od barana. Odmówił powiedzenia więcej. Poczekajcie. Tu widzieliśmy 3 gejzery. Być może te gejzery właśnie symulują plujące usta. Watson, here are 3 geysers of seawater. We could do well to remember what McGrinty's man said before they slit his throat. Tam jest skała, która wygląda jak baran. Czyli obstawiam, że powinienem udać się w to miejsce. This must be the place. You know my methods, Watson. Let's examine the soil closely. Okej, zbadajmy dokładnie tą ziemię. I begin to think those pirate tales are more than mere superstitions. You may well be right, Holmes. And about the ghost? Who knows, Watson? Who knows? Holmes! Come on, Watson. We are men of science, aren't we? A real danger waits for us in this lighthouse, if we reach it. To reassure you, I will take the lead and go down first. Let's see. It seems to me it is rather an abrupt descent. How should we go about this? Mamy dziurwę. I must take care not to fall inside. I ja w jakiś sposób musiałbym zejść do niej. Tylko jak? Ogólnie w ekwipunku mam tylko latarnię i żelazny drąg. Być może znajdę tu gdzieś jakąś linę. Muszę się dokładnie rozejrzeć po tej okolicy. Okej. Może tu pod spód będę mógł wejść. Albo i nie. Obejdę sobie tą latarnię też dookoła. This way is too dangerous. Tędy droga jest niebezpieczna. No dobra. Posłuchamy cię, Sherlocku. Nie będziemy ryzykować. Aczkolwiek nawet jeżeli uda nam się wejść do tej dziury, to tak czy inaczej to jest ryzykowanie własnym życiem. Ale tutaj nigdzie nic nie widzę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Interesujące są też te sfinksy. Tak jakbym coś mógł na nich użyć. Tu coś widzę. Jest wiaderko. O, mamy chyba linę. This rope is hardly reliable, but it's the best that we have. Lepsze to niż nic. Ale liny nie mogę połączyć z prętem. No dobra. Skoro mamy linę, cofnijmy się do tej dziurwy i spróbujmy wejść do środka. Wow. Holmes! Holmes! Can you hear me? Holmes! Are you all right? Don't worry, Watson. I appear to still be in one piece.
This rope is finished! But fortune is on our side, as the lantern is undamaged. This ground is unstable. I dare not take a step without the light. Holmes! I will try to join you! No, Watson, stay where you are. This rope is useless. We are quite separated, my friend. I will try to find the way to the lighthouse alone. Although, to be honest, I would feel much better with a weapon at my side. No, keep your pistol. It could discharge if dropped. Here now, I have an idea. Toss me that iron bar instead. Watch out! Watson, what rotten luck! It is stuck! Holmes! I can't understand what you are saying! I can barely make him out. Bad luck, the hole must be blocked with debris. From now on, I have only my wits to serve me. No dobra, wpadliśmy do dziurwy. Kurde no, z takiej wysokości spadliśmy w dół. To jest co najmniej z 5 metrów, jak nie więcej. Aż dziwne, że Sherlockowi nic się nie stało. Mamy tylko latarnię w ekwipunku. A latarnia nam się na pewno przyda. Wow. This skeleton has fossilized. It must have been here for years. Coś tu ma. The only foe I could hope to beat with that is a serving of pudding, and even then only if it were lightly prepared. Wow, mamy tajne przejście. Ale sztylet mi się złamał w ekwipunku. No nic. O kurde. Tu jest więcej tych szkieletów. Ups. Poor devil. Alcohol has killed him. Nie, Sherlock, ty go zabiłeś. Coś wziąłem. Pusta butelka. O kurde, ja widzę, że to jest dosyć duży i otwarty teren. Tędy raczej nie wyjdziemy. Czyli wychodzi na to, że tylko mogę iść w to miejsce. Now it can't be used for anything. Coś tu mamy. Linka, która jest podczepiona do góry i coś na niej zwisa, jakiś haczyk. Now it can't be used for anything. Ale skoro Sherlock mówi, że to się na razie do niczego nie przyda, to go posłuchajmy. No, tego chłopa to już na pewno zabił alkohol. Tyle butelek, ile tutaj leży? Są jakieś piece. Ale po co ja tutaj przyszedłem? Niczego tutaj nie widzę, niczego nie mogę zabrać. Chyba, że coś gdzieś będę mógł użyć. This will do nicely as a ladder. Okej. Wziąłem coś, co może mi posłużyć za drabinkę, czyli rozumiem, że będę musiał wejść tutaj po tych platformach na górę. Tylko gdzie tej drabinki miałbym tutaj użyć? Z tej strony gdzieś? A, ja tu mogłem przejść. Myślałem, że po tych kamieniach nie będę mógł się wdrapać. Perhaps if I call out, Watson will hear me. Watson! I say there, Watson! No use, he can't hear me anymore. Ale tej drabinki chyba tutaj użyć nie będę mógł, nie? To jest tak za wysoko. Watson! Być może później Watson coś mi zrzuci z góry. Unequivocally, alcohol has destroyed everything here. Mamy pełno truposzy. Some of these bones have fossilized over time. I could use them as torch handles. Okej. Będę robił pochodnie z ludzkich kości. To fall into this crevice would mean certain death.
If I could move this rock, I believe I could go further. I need something. Potrzebuję czegoś. Okej. Ale najwidoczniej nie mam jeszcze tego w ekwipunku, co bym mógł tutaj użyć. Zatem cofnijmy się do tego miejsca z tym hakiem, bo być może do tego haka będę mógł na przykład przyczepić tą beczuszkę. Now it can't be used for anything. Now it can't be used for anything. To mi się do niczego nie przyda. No wydaje mi się, że w jakiś sposób powinienem dostać się tutaj na górę. Bo do tej liny raczej się nie dostanę. No dobra. Najwidoczniej nie zbadałem jeszcze wszystkich elementów w tym ukrytym przejściu. Tu wszędzie jest pełno beczek. Gdyby udało się wejść do góry. These beams undoubtedly came from some structure overhead. Maybe something interesting is there, but I can't make it out. Yes, there is something here. Okej. Yes, there is something here. Ale musiałbym się w jakiś sposób tam dostać. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Ale niczego nie mogę na tym użyć. This isn't right. Perhaps if I begin again. This isn't right. This isn't right. Perhaps if I Now it can't be used for anything. To mi się na razie do niczego nie przyda. Tam jest jakaś beczka, tu jest haczyk. A na tym użyć niczego nie mogę. Czuję się troszeczkę zagubiony, czuję się troszeczkę w kropce. Ale to nic, słuchajcie moi drodzy. W tym miejscu kończymy ten odcineczek, mam nadzieję, że wam się podobał. Myślę, że pomalutku też zbliżamy się do końca całej gierki. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, hej!